Aqara Hub M2. Ile ja się na tą bramkę naczekałem, a ile wy czekaliście na tą recenzję, ale jest. Mam ją w ręce, przetestowałem ją, wiem jakie są jej główne zalety, wiem, które są jej wady, więc mogę wam już ją dzisiaj zaprezentować i trochę o niej opowiedzieć. Zapraszam. Zaczynamy od wyglądu. O jej wyglądzie opowiadałem trochę w unboxingu, do którego możecie zawsze trafić, ale teraz skupię się na tym trochę bardziej. Więc tak jak widzicie, bramka jest inna niż wszystkie poprzednie bramki Aqary. Głównie dlatego, że mogę ją sobie taką postawić, podłączyć kabelki i będzie działać. Będzie działać, bo to jest bramka, którą zasilamy z USB i tutaj super, mamy zaletę USB, mamy minus mikro USB. Jakby nie można było już zrobić USB-C. No niestety, dalej musimy zestawiać nasze kabelki mikro USB również. Do pozostałych portów za chwilę przejdę. Tak jak widzicie, tu już jest nowe logo Aqary. Tutaj mamy matowe wykończenie. Tutaj mamy wykończenie bardziej takie lśniące, a na samym dole podstawka gumowa i obrazek HomeKit, dzięki czemu możemy tą bramkę dodać do Apple Dom. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, no to jest bardzo fajne. Ta lśniąca część bardzo lubi się palcować i wygląda średnio. Pewnie jak ją przetrzemy szmatką i zestawimy, to będzie ok. Poza tym no, zbiera kurz. Jak to kolor czarny, tutaj mimo wszystko chyba sprzęty białe są pod tym względem lepsze. Tutaj na samym przedzie, praktycznie niewidoczny, jest przycisk do parowania. I to jest w sumie zaleta tego, że jest niewidoczny. Kiedy chcemy go użyć, to go używamy, a poza tym nas nie męczy. Na tyle, tak jak wam wspominałem na samym początku, mamy mikro USB, mamy port ethernetowy, dzięki czemu jesteśmy w stanie włączyć kabel ethernetowy i mieć ją podłączoną na kablu. Więc to jest pierwsza bramka w ogóle w całym ekosystemie tam Xiaomi, aczkolwiek ona nie działa w ekosystemie Xiaomi, o tym wam opowiem za chwilę, ale jest to pierwsza bramka tego typu, z którą mam do czynienia, która ma podłączenie właśnie kablem sieciowym. I mamy również port USB, który nie ma żadnej funkcji. I w sumie cokolwiek do niego podłączycie, to nie będzie działać, bo jeszcze nie wiem, czy nie ma na niego pomysłu, czy może jest pomysł i jeszcze nie jest wdrożony, ale jest. Na przyszłość jest. Więc tak właśnie prezentuje się bramka. Przejdźmy do specyfikacji technicznej. Jeżeli chodzi o bramkę i urządzenia dziecięce, czyli wszystkie urządzenia, czujniki różnego rodzaju, żarówki, gniazdka, które możemy do niej podłączyć, to ta liczba wynosi 128. Pokaźnie, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Sama bramka ma wsparcie dla 32 urządzeń. Jeżeli chcecie mieć ich więcej, czyli do 128 maksymalnie, potrzebujecie repeaterów. Repeater to jest każde urządzenie podłączone do bramki Zigbee, które jest włączone również do prądu, czyli gniazdka, żarówki, ale nie jest to na przykład czujnik na baterię. I każdy taki repeater dorzuca wam 16 urządzeń. Więc jak to sobie przemnożycie odpowiednio, no to wtedy mamy ilość repeaterów, które potrzebujemy, żeby osiągnąć 120 urządzeń. Bramka ma wsparcie dla Zigbee 3.0, ale tutaj niczego mniej bym się nie spodziewał, bo jest to nowa bramka, więc mamy zdecydowanie nowy, lepszy protokół komunikacyjny. To, co jest w niej ukryte i co odkryłem tak naprawdę dostając tą bramkę, to jest odbiornik podczerwieni. I dzięki tej bramce możemy sobie dodać na przykład telewizor albo wieżę stereo do naszego smart domu. To jest na pewno bardzo duża zaleta dla tej bramki. Poza tym bramka też jest bramką BLE, czyli jest bramką, do której możemy dołączyć urządzenia Bluetooth. Aczkolwiek wyłącznie urządzenia Aqary, a na ten moment Aqara nie posiada żadnych urządzeń Bluetooth, więc nie jesteśmy w stanie przetestować tej funkcji, ale jest ona mocno przyszłościowa, więc pewnie kiedyś będziemy mogli rozszerzyć nasz artykuł na SmartMe i trochę wam więcej o tym opowiedzieć. It's time to say goodbye to Xiaomi. To jest hasło, może nieoficjalne hasło przewodnie tej bramki, ale mimo wszystko to, co czasami widzimy w internecie, bo właśnie oznacza, że Aqara odcina się od całego ekosystemu Xiaomi. Jest to pierwsza bramka, której nie podłączycie na żadnym regionie. Ona po prostu nie będzie widoczna. Działa wyłącznie z aplikacją Aqara Home. Co prawda są osoby, które mają nadzieję, w tym ja tak naprawdę, że firmy się pogodzą i faktycznie w przyszłości będzie jeden wielki ekosystem Xiaomi i Aqara M2 będzie również w nim. Zobaczymy, a
Niemniej jednak na ten moment wyłącznie możemy nią sterować w aplikacji Aqara Home. Więc przejdźmy do niej i trochę Wam o niej opowiem. Aqara Hub M2, czyli bramka, którą nie znajdziecie w Mi Home, więc ta aplikacja Aqara Home będzie podstawową aplikacją dla tej bramki. Znajdziemy ją w akcesoriach, mamy Aqara Hub M2 i tutaj pierwsza rzecz, TV. O co chodzi? To, o czym Wam wspominałem, czyli podczerwień. Mogę tutaj sterować moim telewizorem, mogę go włączyć, wyłączyć, podgłośnić, zmienić kanał. Tych opcji jest trochę. Mogę sobie także, tutaj wejdę w ustawienia tej bramki, mogę zmienić jej nazwę, przypisać ją do jakiegoś konkretnego miejsca. Bridged Accessories to są różnego rodzaju czujniki, które mogę do niej podpiąć. Wszystkie te, o których wspominałem. Poza tym, jeżeli chodzi o dodatkowe ustawienia, to możemy włączyć, żeby nie świeciła się ta dioda w nocy, jeżeli na przykład nas irytuje. Możemy zmienić język, aczkolwiek nas interesuje raczej tylko angielski. No i zmienić głośność tej bramki, ale tutaj też zdecydowanie 100% to jest rekomendowana bramka, rekomendowana głośność. Mamy też możliwość porobienia automatyzacji w stylu if then, czyli jeżeli na przykład czujnik ruchu wykryje poruszanie się w jakiejś części domu w nocy, no to wtedy uruchom alarm. Mamy także sceny, które możemy budować na bazie różnego rodzaju akcji. I urządzeń, które dodajemy do aplikacji. Jeżeli chodzi o alarm, to już się cofam, przechodzę do opcji Home i tutaj mamy Guard. Czyli mamy możliwość ustawienia alarmu w jednej z trzech opcji. Home Guard, Away Guard i Night Guard. Czyli tak jak Wam wspominałem, w domu, poza domem i w nocy. Chodzi o to, że dopinamy różnego rodzaju czujniki do różnych alarmów i dzięki temu mamy te alarmy inteligentne. Czyli jeżeli mamy Home Guard, no to tutaj mamy czujniki zalania, czujniki dymu. Jeżeli mamy Away Guard, no to tutaj możemy na przykład dorzucić kontakt trony plus czujniki ruchu, a w nocy możemy usunąć czujniki ruchu, bo na przykład chodzimy do toalety i nie chcemy, żeby wtedy nasz alarm się rozbył. Tutaj w Edit Alarm System Mode i wchodząc na przykład w Away Guard jesteśmy w stanie właśnie poustawiać tego rodzaju alarmy. Ważna rzecz to jest delay, zarówno exit, jak i entry, czyli możemy dać jakąś formę czasu na to, żeby rozbroić alarm albo go uzbroić. Na przykład wchodzimy do domu, bramka jest gdzieś dalej, chcemy, żeby rozbrajała się na przykład jakimś przyciskiem, bo też możemy ją sparować z jakimś przyciskiem, więc wchodzimy, klikamy przycisk i mamy na przykład minutę, żeby to zrobić, zanim ona zacznie krzyczeć. Poza tym możemy też zmienić oczywiście dźwięk naszego alarmu i mamy kilka opcji związanych z automatycznym uzbrajaniem lub rozbrajaniem. No a tutaj w samej tej aplikacji możemy sobie wygodnie zmieniać te tryby tak jak chcemy. Więc przejdźmy jeszcze do HomeKit. W HomeKit Aqara Hub M2 jest widoczna wyłącznie jako nasza bramka, czyli jako nasz alarm. I gdy do niej wejdziemy, to widzimy te same 4 tryby, które widzieliście wcześniej, czyli w domu, poza domem, noc i wyłączony. I tak samo możemy ją dorzucić do różnego rodzaju automatyzacji HomeKit, przeważnie polegających na tym, że ma się uzbrajać w jakichś konkretnych sytuacjach. Czas na asystentów. Na Siri, Alexę, asystenta Google, no i na Home Assistant, może nie asystenta, ale otwarty system, o którym też bardzo dużo się mówi. Więc jak wygląda Aqara Hub M2 w stosunku do wszystkich tych asystentów, do tych systemów? Jeżeli chodzi o HomeKit, to mamy natywne wsparcie. Tutaj możecie zobaczyć kod HomeKit. Znajdziemy go w kilku miejscach na bramce, więc bramka jest w stanie się podpiąć do HomeKit i z nim działa najlepiej. Tak można powiedzieć, wszystkie opcje alarmów są tam dostępne, więc mamy po prostu natywną integrację. Bramka Aqara Hub M2 to też pierwsza bramka dla mnie tak naprawdę, która bez problemu łączy się z Google Home. Nie musimy tutaj się nic bawić, nie musimy nic kombinować, przez to, że podłączamy bramkę przez aplikację Aqara Europe. Kiedyś była tylko Aqara US, która była problematyczna dla nas. Teraz mamy Aqara Europe i bramka jest również widoczna w Google Home. Więc to jest na pewno duży plus. Bramka powinna też być widoczna w Alexie,
widziałem. Ja osobiście miałem problemy ze sparowaniem, ale myślę, że to jest kwestia tego, że ten sprzęt jest jeszcze krótko na rynku i też nie będzie problemu. Co do Home Assistant, jeszcze nie ma oficjalnej integracji, ale to jest tylko kwestia czasu. I podejrzewam, że też wkrótce pojawi się integracja Home Assistant, jeżeli chodzi o deweloperów. Oni też muszą zwrócić uwagę na to, że no jest koniec Xiaomi, więc nie będą wchodzić przez aplikację Mi Home, tylko muszą zrobić integrację poprzez aplikację Aqara Home. Ale znając ich, poradzą sobie i to całkiem szybko. Aqara Hub M2 i jej opcja podczerwieni. To jest coś, czego się nie spodziewałem, co mnie zaskoczyło, kiedy dostałem tą bramkę i bawiłem się po prostu w ustawieniach, patrzę, co to jest. Aha, spoko. Zrobiłem parowanie i wyszło o wiele lepiej niż parowanie z moim dekoderem Orange, z którym walczyłem, robiąc uniwersalny pilot nie wiem jak długo, ale długo. A tutaj dosłownie sparuj pilota, działa. Magia. Mamy w opcjach podstawowych właśnie TV i klimatyzator, ale o wiele więcej tych sprzętów na podczerwień możemy sterować. Wtedy w aplikacji pojawia nam się no, taki panel, po prostu taki wirtualny pilot, którym możemy zwiększyć albo zmniejszyć głośność, przełączyć program w telewizji i tego typu rzeczy. Jedyny minus jest taki, że to nie jest widoczne w Apple Home. Czyli to jest wyłącznie w aplikacji Aqara Home, a nie wychodzą one do aplikacji Apple Dom. Ale mimo wszystko, jako taka dodatkowa funkcja, naprawdę coś fajnego i dzięki czemu jesteście w stanie zautomatyzować o wiele więcej sprzętów. Jeśli chodzi o funkcję alarmu, to opowiedziałem Wam trochę w trakcie pokazywania aplikacji. Teraz dodam tylko, że jeżeli chodzi o głośnik, to no tutaj szału nie ma. Więc jeżeli chcecie faktycznie zrobić swój alarm, to bardziej Aqara M1S jest tutaj lepszym rozwiązaniem, albo prawdziwy alarm. To daje znać, że coś się dzieje, ale bez szaleństwa. Pewnie jak odpalicie pralkę, odkurzacz, dziecko i psa, to już tego nie będzie słychać. No i czas na podsumowanie. Czy warto jest kupić bramkę Aqara Hub M2? I tu jest bardzo mocne, to zależy. Takie od konsultantów, które możemy często usłyszeć. Bo serio to zależy. To zależy, do czego chcecie jej używać. Jeżeli macie wszystko na Mi Home i chcecie podłączać czujniki, no to w tym momencie macie kolejną aplikację. Te automatyzacje się nie będą łączyć, więc tak cudownie nie jest. Z drugiej strony, jeżeli na przykład macie właśnie HomeKit albo w przyszłości będziecie mieli Home Assistant, to już ta bramka jest całkiem fajnym rozwiązaniem, bo wtedy aplikacja Aqara Home jest dla Was tylko przejściówką, a wszystkie te opcje macie w tej aplikacji docelowej. Tak samo, jeżeli nie macie sprzętów w Mi Home i szukacie właśnie czegoś, co będzie Wam służyć jako alarm i będzie miało kilka fajnych funkcji właśnie takich inteligentnych, to aplikacja Aqara Home jest intuicyjna, jest fajna i możemy podłączyć do tej bramki naprawdę dużo czujników. Mamy tą opcję podczerwieni, mamy nowe Zigbee, mamy to, że ona działa po kablu, mamy ten nadajnik i odbiornik podczerwieni, więc tych zalet jest dużo. Aczkolwiek tutaj w tym wypadku musicie decyzję podjąć sami. Ja mam nadzieję, że ta recenzja pomoże Wam podjąć tę decyzję. Jak nie, to uderzajcie do naszego porównania Aqara Hub M2 oraz M1S. Może ono Wam w tym pomoże. No i oczywiście oglądajcie nasze pozostałe filmy, wbijajcie na SmartMe, znajdziecie tam naprawdę dużo fajnych newsów technologicznych, recenzji, poradników i wiele więcej. No i do zobaczenia w naszym kolejnym filmie.